Cześć, witam Was. Dzisiaj będzie wymiana łańcucha rowerowego. Wiadomo, łańcuch się zużywa, on się rozciąga. Ponieważ tu jest łańcuch Shimano, ja również użyję takiego samego łańcucha. Z drobną tylko różnicą, zaraz omówię z jaką. Zwykły łańcuch firmy Shimano. Różnica polega na tym, że tutaj akurat mam w tym rowerze spinkę, którą zaraz demontuję. A łańcuch, który kupiłem, zapinany jest stworznią, który jest tutaj umieszczony w komplecie. Zacznę najpierw od demontażu łańcucha starego. Jak sprawdzić, czy łańcuch jest zużyty, czy już należy go wymienić? Oczywiście bardzo prosty sposób. Przyrządem, przymiarem, który pozwoli Wam szybko ocenić, jak zużył się ten łańcuch, czy on jeszcze jest dobry, czy już nie. Tu jest przymiar, który ma numeracji 0,75 i 1 mm. Jeżeli tą częścią już nam wchodzi, a wchodzi bardzo elegancko, ten wymiar 0,75 świadczy o tym, że łańcuch się już rozciągnął i trzeba się przygotować do jego wymiany. Natomiast jeżeli obrócimy na wymiar 1,0 i włożymy go jeszcze raz i on nam dalej wchodzi, to jest pewnik, że łańcuch jest już wyjechany, rozciągnięty, nie ma parametrów i zobaczcie, na boki się przekrzywia bardzo luźno i to świadczy o tym, że będzie nam niszczył już przekładnię zębatą, która jest z tyłu i z przodu roweru. Nie ma co czekać, nie jest to wielki koszt, taki łańcuch po prostu trzeba wymienić. Polecam Wam kupić taki przyrząd do sprawdzania łańcucha, ponieważ sami ocenicie, czy łańcuch macie dobry, czy już nie. Znajdziecie w opisie, gdzie można kupić i w jakiej on jest cenie. Przy pomocy uniwersalnych szczypiec rozpinam spinkę, która jest umieszczona w tym miejscu. Jest to uniwersalne urządzenie, ono służy do przycinania linek, rozkuwania spinek, zarabiania końcówek linek, przycinania pancerzy, linek. Bardzo, bardzo uniwersalne urządzenie. Osobiście polecam. Również w opisie filmu jest link do tego urządzenia. Żeby łańcuch nam nie uciekł, jeszcze mam taki naprężacz łańcucha, który po prostu ułatwi nam pracę. O, już jest ok. Spinka puściła bez wielkiego wysiłku. To świadczy o tym, że łańcuch już jest wyciągnięty. Spinka wygląda w ten sposób. Dwie takie blaszki, które trzymają cały łańcuch. Łańcuch możemy już teraz wyciągnąć. I wyjeżdżamy z tym łańcuchem. O, jest ok. Możemy go już wymieniać na nowy. Warto jeszcze zauważyć i sprawdzić, czy długość łańcucha nowego odpowiada łańcuchowi staremu. Jest to ważne, ponieważ zakłóci nam to geometrię pracy układu napędowego w rowerze. Przed zakupem łańcucha pamiętajcie jeszcze o tym, żeby on miał takie same parametry wymiarowe, co łańcuch, który był poprzednio umieszczony w rowerze. To znaczy on musi pasować, współpracować z kasetą, która jest z tyłu umieszczona oraz z przekładnią przednią roweru. On musi po prostu mieć takie same parametry, bo inaczej będzie nam niszczył tą przekładnię lub będzie źle nam z tą przekładnią współpracować. Jak sprawdzić długość łańcucha? Bardzo prosto. Wystarczy wyjąć z woreczka nowy łańcuch i porównać długości ze starym lub ewentualnie policzyć ogniwa. Jeżeli ogniwa się zgadzają, to sytuacja jest bardzo prosta z doborem długości łańcucha. Słuchajcie, mam to szczęście, że długość łańcucha dokładnie jest taka sama, także naprawdę już nie muszę kombinować co do długości i wielkości. Ja mogę już ten łańcuch zakładać, tylko pokażę Wam, jak się go zakłada poprzez skucie łańcucha skuwaczem do łańcucha. Zaraz demonstruję. Prosty sposób, trwały i skuteczny.
Zacznę od założenia. I teraz zobaczymy, w kolejnym rysunku widać, jak przebiega trasa łańcucha między tymi właśnie dwoma kółkami przerzutki. Górną rolką i dolną. Tu jest taki kołek. To jest ten pokazany na rysunku w tym miejscu. To są ograniczniki w przerzutce, które powodują, że łańcuch nie wyskoczy nam z rolek prowadzących. Czyli musimy go tak przełożyć, żeby on się opierał przed tym kołkiem, który jest tu widoczny z tej strony. I ja to teraz zrobię. Wprowadzę teraz łańcuch do przerzutki. Umieszczam go na przykładni tylnej, nieważne na jakim biegu, to jest nieistotne teraz. I przekładam go przez kółko górne prowadzące, to jest to tutaj. Omijam ten kołek, o którym była mowa, ten tu. I przechodzę do dolnej rolki napinającej. I to jest prawidłowo założony łańcuch na dolną część przerzutki. Drugą część łańcucha przeprowadzam przez przerzutkę przednią. Umieszczę łańcuch i przygotuję go do skuwania. Sprawdzę jeszcze ułożenie łańcucha, czy jest prawidłowo ułożony. I teraz zobaczcie, tu mamy akurat kołek, który połączy ten łańcuch. Może go wyciągnę z woreczka, żeby było widać. I on ma takie dwie części. Jedna jest szpiczasta, druga jest owalna, płaska. I ta pierwsza część, wpychamy ją w tym kierunku, ta zostaje w łańcuchu, a tą po prostu odłamujemy. Zaraz pokażę, w jaki sposób. Przy pomocy takiego imadełka, skuwacza do łańcucha, jestem w stanie wprowadzić ten kołek do łańcucha, żeby spiąć go w całość. Najpierw ustawiamy łańcuch, następnie wprowadzamy kołek tą częścią szpiczastą do środka. Ona już niby połączył to łańcuch na stałe, ale to jeszcze nie jest wszystko. Zobaczcie, wprowadzam imadełko do środka, odkręcam, ustawiam dobrze w prowadnicy. Tutaj wprowadzam prowadzenie, wychodzi z tej drugiej strony. Stabilizuję to ogniwo, żeby się nie ruszało. I powoli możemy już, kręcąc, wprowadzać ten stworzeń do środka. To możemy już zgrać, jest nam potrzebne. Okay. I kręcimy, aż ten stworzeń się schowa dokładnie w tym miejscu. Ostatnia faza, dokręcamy i już jest gotowe. Wkręcamy tu. Łańcuch jest skuty bardzo mocno i stabilnie. Ta druga część odpadła i jest ok. I po takim skuciu łańcucha, tym właśnie skuwaczem, tym imadełkiem, możemy się cieszyć, że łańcuch jest już nowy i posłuży nam dalej podczas jazdy i przejażdżek rowerowych. I teraz zobaczcie, po wymianie łańcucha ja skontroluję jego naciąg. Wkładam przyrząd w zakresie 0,75 i on nie wchodzi. 1,0 tym bardziej nie wejdzie. Obracam, wkładam, nie wejdzie. Nowy łańcuch to jest nowy łańcuch. On naprawdę ma swój wymiar i nie niszczy nam przekładni w rowerze
możemy czuć się bezpiecznie, że nie poniszczymy sobie układu napędowego i tych całych przekładni, czyli przedniej i tylnej. Zostało nam tylko założyć osłonę i proces wymiany łańcucha jest już zakończony. Warto posmarować preparatem od śruby po to, żeby się samoczynnie nie odkręcały podczas jazdy, a to jest bardzo dobry środek, który zapobiega takim sytuacjom. Przy takim preparacie nie trzeba mocno dokręcać śrub, one się po prostu nam nie odkręcą i mamy pewność, że podczas jazdy nic z roweru nie pogubimy. Można oczywiście zastosować inny środek podobnie działający. W sieci handlowej jest takich środków tego typu dostępnych dużo. Oczywiście zademonstruję pod opisem filmu podobne środki. Zapiszcie lub zapamiętajcie link do tego filmu. Mam nadzieję, że film się przyda do napraw Waszych rowerów. Jak zwykle na koniec dziękuję za obejrzenie filmu. Oczywiście zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!